Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Dziś spróbujemy sobie zdemontować iPhone'a 4S. No, zobaczymy, czy damy radę. To już dość zaawansowany telefonik, jeśli chodzi o demontaż. Na pewno jeden z najtrudniejszych. Dokładny model tego telefoniku już patrzymy. Jest to model A1387. W skrócie iPhone 4S. Tutaj od Apple, niegdyś bardzo reklamowany w telewizji jako jeden telefon z najlepszych aparatów. No i dobra, i teraz próbujemy sobie zrobić demontaż. Tutaj widzimy na samym końcu są dwie śrubeczki. Tu jest jedna i tu jest druga. Odkręcamy te śrubeczki. Tutaj Torxem P2. Tak się nazywa. Akurat to zadanie jest tutaj najłatwiejsze. Jeden już jest. Drugi też. Sobie odkładamy na bok. I teraz sobie przyciągamy, widzicie, w lewą stronę i wyciągamy tylną klapeczkę. No i teraz możemy oczywiście wymienić, jeśli chcemy, jeśli mamy porysowaną, pękniętą i tak dalej. W bardzo prosty sposób. I teraz przejdziemy do bardziej tutaj zaawansowanych rzeczy. Przybliżę sobie troszkę. Tylko troszkę jest za ciemno, myślę. Może uda mi się jeszcze troszkę rozjaśnić. O, właśnie, teraz może będzie idealnie. I zaczynamy sobie. Tutaj działamy pierwsze odkręcanie w tym miejscu. Tu widzę, są śrubki innego pokroju. A jednej chyba brakuje. Tutaj chyba są śrubeczki krzyżaki. Zobaczymy. Tak, krzyżaki. Tutaj Wam pokazuję, jakie używam do tego. PH30. Troszkę mi ucieka tutaj aparacik. Nie wiem, o co mu chodzi. Tutaj jest jeden i tu jest drugi. Tu brakuje, więc ktoś chyba grzebał. I tu jest drugi. Tutaj bardzo małych rozmiarów, naprawdę. Więc sobie odkładamy sobie w takie miejsce, by tutaj nie zgubić. Tu jest i tu. Teraz sobie podważamy metal. Jest, udało się. I spróbujemy sobie wymontować baterię. Może się uda. Tu widzę, że chyba już nie ma innej możliwości. Bateria, jak widać, się wymontowuje tutaj. Wymienia w bardzo prosty sposób. Wydawało się, że jest gorzej, a jednak nie. I zobaczcie, tak nazywa się bateria w telefonie iPhone 4S. Dobra. I jedziemy sobie dalej. Tu widzimy kolejne śrubeczki. Również będą tego samego rozmiaru tutaj. Gwiazdkowe. Druga. Tu sobie wszystko układajcie w takim miejscu, by Wam nie zginęło. Jest. Na razie mi dobrze idzie. Jest tasiemka. Tak jest. I ta tasiemka, uważajmy, bo tu może być od wyświetlacza. Tak. Tu widzę, jest antenka, którą sobie wyciągamy. Tutaj jest blokada. Tak. I tutaj ona na razie zostaje. I teraz widzimy kolejne śrubeczki. Tu jest jedna i tu jest druga. Także sobie odkręcamy.
Śrubeczki oczywiście takie same jak wcześniej. Jest. One tu są bardzo małych rozmiarów, więc może być problem z późniejszym znalezieniem tych śrubeczek. Antena tutaj chyba zasięgowa. Tak. Dobra. Jest. To już jest fajnie wymocowane. Tu mamy OK. I teraz przechodzimy dalej. Co tu byśmy jeszcze sobie... O, tutaj nam wpadło. Widzicie? Ważny element. Tutaj sobie jedziemy dalej. Zobaczcie. Tutaj jest. Tutaj zabijemy ostrość. O. Tu jest. I tutaj. I tu. Dwa. Trzy. Raz, dwa, trzy. Pamiętajcie, że te śrubeczki są naprawdę innego rozmiaru. Tu jest dłuższa i szersza. A tu są dwie małe. Więc mieć to na uwadze. Bo to jest bardzo ważne. Bo można później uszkodzić. Telefonik. Tu jest jeszcze jedna. W tym miejscu. Też dłuższa. Czy udało mi się je wszystkie już? Tu może być jeszcze jedna śrubka ukryta. Chyba nie. Tu jest kolejna. Też długa. Także w płytach widzę, że są po prostu dłuższe, a w blaszkach są krótsze. Tutaj nie ma. Tu jest kolejna. Dokładnie tak jest. Także pamiętajcie, że w blaszkach, tutaj w plastikach będą krótsze, a głębiej będą dłuższe. I oczywiście telefon sobie tutaj odkręcam pierwszy raz. Liczę na to, że mi się uda płytę wymontować bez żadnych problemów. Tutaj antenka śnigowa, widzicie? Odłączyłem. Coś takiego. Tutaj kolejny element. O, tutaj będzie już problem później z ponownym montażem, widzę. A może tak źle nie będzie. Tutaj jest. Tu jest coś zablokowane. No, wszystko ok. Czy blokowało mi coś? Tak. I tu jest ta tasiemka, która łączy tutaj się z kolejnymi rzeczami. Tutaj klawisze boczne, tak. Klawisze boczne są. Tu są kolejne tasiemki, widzę.
Tu jest kolejna. No, tu jest szereg tych tasiemek. Tu nad aparat możemy już wymienić w tym momencie. Jest ok, wszystko już widzimy. I teraz może ogarniemy sobie płytę. Tu jest kolejna śruba. Szukamy innych. To są takie specyficzne, widzę, śrubeczki. Za chwilę poszukamy sobie ich. Bo ich tutaj przy sobie nie mam. Tak, tu też kolejna taśma. Jest tych taśm. 2, 4, 5. Dobra. Teraz sobie poszukam tych tutaj wkrętaków. Wiecie, że chyba takiego nie ma w ogóle. My do tego będziemy używać tutaj płaskiego. Po prostu zwyczajnie płaskiego będzie najlepszy. Ja tu użyję SL20. Tu jest, widzimy jeden. On tu jest taki dość specyficzny, widzicie? Jeden jest. Szukamy kolejnych. I tu jest drugi. Na samym końcu. No jest, drugi wyszedł. I chyba uda nam się już tę płytę wymontować. Tak, tylko że wcześniej, żeby nie zrobić błędu, musimy wyciągnąć sobie tutaj z boku właśnie wsówkę. Jest. I teraz próbujemy sobie już płytę wyciągnąć. Tu nam się coś blokuje pod spodem. Coś nie tak jest, widzę. Aha, jest, dobra. Delikatnie, żeby nie urwać, tu jest jeszcze jedna tasiemka. Jest. Czyli spójrzcie, płyta niby tutaj, no wydaje się, że nie jest taka bardzo zaawansowana, a no, jeśli chodzi o ogólnie demontaż tego sprzętu, jest naprawdę dosyć zaawansowane. Zobaczcie, tutaj jest jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, 7 aż złączy na płycie, na takiej, no, niedużej płycie. I tak wygląda środek bebeszki. Tutaj już raczej wszystko powinno Wam przebiec prosto. Dlatego, że tu zobaczcie, odklejamy sobie tasiemki. I tu sobie wymontowujemy klawisze boczne. Tu możemy to zrobić jeszcze odkręcając tutaj bok. Zobaczcie, tu odkręcamy sobie. I port ładowania tu jest wszystko spojone. Tak samo wibracja tu jest w tym miejscu. To, co najważniejsze Wam pokazałem. I to wszystko w tym filmiku. Teraz będzie pewnie tragedia to wszystko z powrotem składać, bo ten telefon działa. Powiem szczerze. Myślę, że 20 minut spokojnie to złożę. I do zobaczenia w kolejnych poradnikach tego typu. Cześć.